Cześć! Witajcie w kolejnym topie. W dzisiejszym odcinku na warsztat bierzemy moją ulubioną, zaraz po Polsce rzecz jasna, reprezentacją narodową, Holandię. Oranie, których historia pełna jest wzlotów i upadków, wirtuozów futbolu i futbolu komediantów. Pomarańczowi i pełni są ciekawych postaci. Wydaje mi się, że to jedna z bardziej interesujących kadr na świecie i mam nadzieję, że to zestawienie najlepszych, najgorszych itd. sprawi, że zaczniecie podzielać moją opinię. Jak zawsze do udziału zaprosiłem dwójkę gości, dla różnorodności, dla pokazania innego punktu widzenia itd. Panów wytrzasnąłem z Twittera, który jest moim zdecydowanie ulubionym miejscem do dyskusji o piłce. Pierwszy z zaproszonych, Michał, trzyma kciuki za Vitesse i obserwuje, uważniej ode mnie, holenderskie poletko klubowe. Drugi to gość z Holandii. Nick prowadzi jedno z bardziej merytorycznych i niepozbawionych własnych, sensownych opinii kont poświęconych Ajaxowi. Tweety publikuje po angielsku, więc nie ma potrzeby uczenia się stosunkowo egzotycznego języka. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie na ćwierkaczu obydwu dżentelmenów, to pora nadrobić zaległości. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze, że przy swoich wyborach wszyscy kierowaliśmy się osobistymi doświadczeniami, nie lekturą książek, powtórkami w telewizji itd. Zabraknie innymi słowy Johana Cruyffa. Do roboty. Ulubiony piłkarz. Jeżeli znacie mnie choć odrobinę, to istnieje bardzo duża szansa, że wiecie, kogo tutaj wskażę. Dennis Bergkamp. Uosobienie boiskowej elegancji, spokoju, precyzji, inteligencji, jakości. Dodatkowo spokój, zero skandali, zero kontrowersji w momencie, w którym napastnik opuszczał stadion. Jednoznaczny dla mnie wybór. Michał wybrał laureata nagrody Golden Boy, pozostającego przez większość kariery w cieniu Wesleya Snydera, Rafaela van der Vaarta, a trzecim spośród naszych ulubieńców jest Kenny Tate. Materiał na wieloletni fundament pomarańczowej defensywy. Najmniej lubiany piłkarz. Bycie kibicem Ajaxu bardzo mocno wpływa na ocenę całego piłkarskiego świata. Moje klubowe sympatie w połączeniu ze stylem gry Dirka Kuyta nie pozwalają mi wybrać nikogo innego. Dodajmy do tego może i efektywny i będący synonimem pracowitości, ale nie mający w moim odczuciu niczego wspólnego z pięknem styl gry i Mr. Duracell zdobywa głosy fanów Ajaxu. Sympatią Michała nie cieszy się natomiast Mark van Bommel. Pomocnik nie dość, że ma w swoim CV haniebny epizod w postaci pobytu w Bayernie, to dodatkowo był bardziej buldożerem niż piłkarzem. W pełni rozumiem taki wybór. Najlepszy piłkarz. Mnóstwo wspaniałych nazwisk, mnóstwo jakości, a mimo wszystko nie miałem najmniejszego problemu z wyborem. Dwa słowa. Dennis Bergkamp. Wyróżniona została też jedna z najlepszych lewych nóg w historii najwspanialszego ze sportów. Gość z kraju tulipanów wskazał na Arjena Robbena. Wyróżnieniem pochwalić się może również Edwin van der Sar, a więc jeden z najlepszych i jednocześnie najspokojniejszych, czytaj najnudniejszych, bramkarzy kiedykolwiek. Najgorszy piłkarz. Nawet jeżeli w koszulce Oranie po murawie biegało wiele wybitnych nazwisk, to w koszu dorodnych pomarańczy zawsze znalazło się kilka zgniłych owoców. Dobrym na to przykładem jest taki Luciano Narsing. Skrzydłowy, którego chyba jedyną zaletą jest niezła szybkość i nic więcej. To za mało, by uchronić się od wyboru zawodnika ze stanowiska numer 3. Ja cały czas zastanawiam się nad tym, jakim cudem w bukiecie najdorodniejszych tulipanów pokolenia przełomu XX i XXI wieku znalazło się miejsce dla takiego chwasta jak Winston Bogarde, który zamiast bawić się w kopanie piłki powinien był zająć się wykorzystywaniem swojego podobieństwa do Lorenza Fishburna i grać w parodiach Matrixa. Stawkę uzupełnia boiskowy brutal Khalid Cannibal Boularus. Najbardziej przeceniany piłkarz. Wesley Sneijder miał naprawdę świetny sezon 2009-2010. Wiele osób uważa nawet, że Holender zasłużył wtedy na złotą piłkę. Nie będziemy się tutaj wdawać w dyskusję na ten temat. Urodzony w Utrechcie zawodnik miał wtedy po prostu swój moment. Na przestrzeni całej kariery zwanego w Mediolanie snajperem Snejdera trudno jednak mówić o piłkarzu najwyższej jakości, ścisłym topie. A takie oceny często widywałem, słyszałem. Dobry strzał z dystansu to dla Michała i dla mnie za mało, by zasłużyć sobie na taką opinię.
Znalazło się też miejsce dla przedstawiciela młodego pokolenia. Wybornika to Anwar El Ghazi, o którym jest w tym momencie całkiem głośno, a który jest chyba najmniej interesującym ze skrzydłowych Ajaxu. Trzymam kciuki, że jakiś duży klub sięgnie po 21-latka w najbliższym okienku transferowym. To prawdopodobnie ostatnia okazja, kiedy będzie można za Anwara dostać dobre pieniądze. Później nikt cię już na skrzydłowego nie nabierze. Tak, wiem, że pewnie za parę lat będę się wstydził tego stwierdzenia. Najbardziej niedoceniany piłkarz. Zostańmy może jeszcze na chwilę przy zawodnikach najbardziej utytułowanego klubu Holandii. Przypominający mi, Bóg raczy wiedzieć czemu, surykatkę Jasper Silesen to zdaniem całej rzeszy kibiców najwyżej przeciętniak. Przypuszczam, że łatka tego kolesia, co nie potrafi bronić karnych, jest tutaj kluczowa. W mojej ocenie to bardzo niesprawiedliwa opinia, bo mój typ to dla mnie fantastyczny fachowiec. Ale okej. Im powszechniej nie dostrzega się klasy amsterdamskiej jedynki, tym większa szansa na to, że Jasper dłużej pozostanie na Amsterdam Arena. W to mi graj. Fan Vitesse twierdzi, że dostrzeganie w Robenie wyłącznie samoluba i faceta ścinającego akcję z prawego skrzydła do środka jest dla piłkarza Bayernu krzywdzące. Trzeci z zasługujących na więcej ciepłych słów zawodnik to Quincy Promes, który cierpi z powodu gry w... powiedzmy, że hipsterskim klubie. Ulubiony trener. Często się mawia, że w piłce nie ma miejsca na sentymenty. Cóż, nie znajduję to zastosowania w tym filmie. Ugranie czegoś z niczego na mundialu w Brazylii i zwycięstwo w Lidze Mistrzów z Ajaxem sprawiają, że Louis van Gaal cieszyć się może z nieostatniego w tym materiale zgodnego wyboru Nika i mojego. Nawet jeżeli obecny opiekun Manchesteru United jest odpowiedzialny za brak awansu na mundial w Korei i Japonii. Michał z kolei wskazał na innego magika, który potrafił ze stosunkowo mało imponującą, przynajmniej na papierze, grupą zawodników dotrzeć do finału afrykańskiego mundialu. Bert van Marwijk, który potrafił nauczyć kadrę pragmatyzmu i skutecznej, nawet jeżeli momentami brzydkiej, gry. Najmniej lubiany trener. Lubię, kiedy moi goście się ze mną zgadzają w jakiejś kategorii i wybór jest jednogłośny. Mam mniej do rysowania i tak dalej. No w każdym razie naszym wyborem jest mędrzec piłki nożnej, jedno z najbardziej utytułowanych nazwisk na tej liście. Guus Hiddink. Skomentuję ten wybór bardzo krótko. Na moją decyzję wpłynął nie tylko brak awansu na tegoroczne Mistrzostwa Europy, ale przede wszystkim raptem 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w 1998 roku. Hiddink powinien był tamten turniej wygrać. Wielkie nazwiska o szczytu możliwości, w gruncie rzeczy najlepsze pokolenie oranie, jakie miałem przyjemność oglądać. Dość powiedzieć, że Francuzów bardzo ucieszyło zwycięstwo Brazylii w półfinale z Oranje. Gospodarze imprezy właśnie pomarańczowych obawiali się bardziej. Ulubiony mecz. Tutaj będzie jedna niespodzianka i może od niej zacznijmy. Michał wybrał bowiem przegrany przez Holendrów mecz z Czechami na Euro 2004. Uzasadnienie jest jednak proste. Zadecydowały względy estetyczne. To było naprawdę wspaniałe spotkanie, w którym podziwiać można było Davidsa, Seydorfa, Nedveda, Rosickiego itd. Wszystkich u szczytu ich formy. Bardzo przyjemny widok. Reszta wskazała na słodką zemstę za finał mundialu w RPA. 5-1 z broniącymi tytułu Hiszpanami smakowało wybornie. Nawet jeżeli później okazało się, że Del Bosque przywiózł do Brazylii po prostu słaby zespół. Najgorzej wspominany mecz. Frustracja to jedno z najgorszych uczuć, jakie towarzyszyć może kibicowi. Znam je bardzo dobrze. Również w kontekście reprezentacji Holandii. Euro 2000, półfinałowa potyczka z Włochami. Przygniatająca przewaga przez całe spotkanie, mecz życia Toldo, 2 zmarnowane 11 w regulaminowym czasie gry i przegrane rzuty karne. Do dzisiaj trudno mi zrozumieć, co się wtedy wydarzyło. Trudnym do ogarnięcia jest też to, co stało się z Holendrami 8 lat później w meczu z Rosją, o czym zresztą nie omieszkał wspomnieć gość na stanowisku drugim. Stawkę uzupełnia bolesna, zwłaszcza w kontekście mało holenderskiego stylu, porażka w dogrywce finału Mistrzostw Świata z 2010 roku. Najbardziej szkoda mi Bergkampa, bo był zawodnikiem najlepszego sortu, a nie zdobył ze swoim krajem jakiegokolwiek trofeum. Danego Blinda, bo wpakował się po uszy w bagno znane jako obecna reprezentacja Holandii, oraz Ibiego Afelaja, którego ciekawie zapowiadającą się karierę przekreśliły ciągłe kontuzje. I to by było na tyle w temacie o ranie.
Dajcie znać w komentarzach, z którymi spośród naszych wyborów się zgadzacie, a z którymi wręcz przeciwnie. Jakie są wasze typy? Następnym razem na ruszt weźmiemy reprezentację Hiszpanii. Jeżeli ktoś z was chciałby w takim odcinku wziąć udział, to macie na to szansę. Wystarczy napisać, kto jest waszym ulubionym piłkarzem, który zakładał koszulkę La Roja i uzasadnić swój wybór. Najciekawszy moim zdaniem komentarz nagrodzony zostanie cenniejszym od autografu Douglasa zaproszeniem do udziału we wspomnianym topie. Przypominam o obowiązkowym followowaniu moich dzisiejszych gości na Twitterze. Linki w opisie. Dzięki za uwagę, cześć!